Tak jak wspomniałem, Kuc pisze szybko scenariusz tego filmu, który on bada oczywiście źródła zarówno historyczne, ale też bada historię własnej rodziny, niektóre wątki, jak chociażby wątek końcowy z Soli Ziemi Czarnej, to znaczy sposób, w jaki bohater przedostaje się do Polski, są wzięte z historii jednego z bohaterów, to w jaki sposób idzie do powstania, też jest wzięte z historii rodzinnej, ale jak mówi sam Kazimierz Kuc, i to jest ciekawe, bo można to zinterpretować w takim kontekście psychoanalitycznym, ten film mu się wyśnił. Ten film mu się wyśnił. Kiedy szukał klucza do filmu, przyśniła mu się, jak sam opowiada, scena dwóch braci w kościele. Jeden zostaje ranny. Można powiedzieć, że przecież nasze sny są czasami próbą odpowiedzi na pytania, które sobie zadajemy. No tutaj można by do różnych koncepcji się odwoływać, ale przyjmijmy, że Kuc nad tym po prostu pracuje, szuka rozwiązań i znajduje takie rozwiązanie już nie tylko światopoglądowe, ale także estetyczne. Bohaterami Soli Ziemi Czarnej są bracia basistowie. 7 braci i ojciec. Ten podział rodzinny, ojciec i 7 braci, jest podziałem niezwykle istotnym. Dlatego, że można te filmy analizować znowu na kilka różnych sposobów. Z jednej strony patrzeć jako na pewien kontekst i konstrukt historyczny, mówiący o polskiej historii, mówiący również o historii Górnego Śląska. Takie rozwiązanie przyjął chociażby w swojej książce Jan Lewandowski. Można też przyjąć zupełnie inne rozumienie, spoglądające na filmy Kuca, w zasadzie na wszystkie te śląskie filmy Kuca, nie tylko na Sól i na Perłę, jako opowieść o micie. Albo inaczej, pokazujące mityczną strukturę tych filmów. Takie rozwiązanie przyjął z kolei w swojej książce Andrzej Szpulak. Zresztą nie widzę powodu, dla którego jedno czy drugie rozwiązanie miałoby się wykluczać. One, można powiedzieć, nawet do siebie idealnie pasują, dlatego że historia i mit są, używając tutaj określenia niemieckiego filozofa Ernsta Cassirera, dwoma odrębnymi formami symbolicznymi, za pomocą których człowiek może mówić o własnej kulturze, czyli o własnej tożsamości. To są filmy, które są bardzo mocno osadzone w śląskości. To są filmy, to Państwo zobaczą, w której wykorzystany jest niesłychanie dokładnie, precyzyjnie, odnoszący się do miejscowego folkloru, do obyczajów górniczych, właśnie taki szczegół ikonograficzny, jeżeli chodzi o kostiumy, o zachowania, o język. I też jest to oczywiste, tego filmu nie można było zrobić inaczej, ponieważ jeżeli mówimy o filmie, który ma być powrotem do jakiejś kultury, no to musimy do pewnych cząstek tej kultury się odwołać. Państwo zapewne wiedzą, że kultura jest jednym z tych pojęć, które mają najwięcej definicji. Można kilkaset takich definicji wyróżnić, ale na pewno cząstką kultury są właśnie tradycje, obyczaje, religia czy język. Używając jednej ze znanych tez antropologicznych, można powiedzieć, że mój język wyznacza granice mojego świata, że poznaję świat w taki sposób, na jaki mój język mi pozwala. To są głośne antropologiczne przykłady, że są grupy etniczne, które mają, tak jak Inuici, kilkanaście określeń na śnieg, inni Arabowie na miecz, Indianie Ameryki Południowej na bulwy jadalne. Chodzi o to, że język pozwala nam postrzegać świat w zupełnie inny sposób niż komuś, kto się tym językiem nie posługuje. Dlatego ten świat Kuca, ten świat śląski jest światem tak odrębnym i światem tak autentycznym, ponieważ bohaterowie posługują się gwarą.
Oczywiście to są aktorzy, niektórzy z nich wywodzą się ze Śląska, więc ta gwara jest w ich ustach, chociaż u Jerzego Cnota o wiele bardziej naturalna. Jak Państwo usłyszą na przykład Jana Englerta, to on mówi jednak takim bardzo stylizowanym językiem. Zresztą tak na marginesie może powiedzieć anegdotę. Sam Englert opowiadał kiedyś, że był niesłychanie dumny z tego, jak opanował gwarę, jak posługiwał się gwarą, a kiedyś na spotkaniu po filmie jeden z widzów powiedział: bardzo mi się Pan w tym filmie podobał, z tego filmu tylko Pana zrozumiałem. Na zasadzie, że tylko Pan mówił takim śląskim, nieśląskim, że było to zrozumiałe również dla innych. I może z tego świata właśnie języka, stroju, obyczaju, nawet jeżeli Kuc jakiś szczegół zmienił, to tylko dlatego, żeby podporządkować go filmowi. Czy można, właśnie to jest ten kontekst kulturowy, to jest patrzenie, w jaki sposób Kuc mówi o kulturze i czy jest to film, który może być potraktowany jako świadectwo historyczne, bądź z drugiej strony etnograficzne. Tutaj można mieć pewne wątpliwości. Kuc bardzo mocno opiera się na historii. Oczywiście drugie powstanie śląskie miało miejsce, aczkolwiek nie ma mowy o precyzyjnej lokalizacji tych wydarzeń. Możemy się jedynie domyślać na podstawie pewnych dialogów, pewnych szczegółów, znając topografię tamtych okolic, że Kuc bardzo krąży wokół Szopienic, wokół tego miejsca sobie najbliższego. Nie o wszystkim w 1969 roku można było powiedzieć. Powstańcy, no proszę wybaczyć, to jest niezbędne, żeby, zresztą to historia za nas mówi, powstańcy ponoszą porażkę, Polska im nie pomaga. Dlaczego im Polska nie pomaga? Nawet w filmie pada takie pytanie i pada odpowiedź mniej więcej taka, że widocznie ma inne sprawy na głowie. No, nie można było w 1969 roku powiedzieć, że w tym czasie zajmowała się wojną polsko-bolszewicką, że rzeczywiście zagrożenie szło również z innej strony i dlatego Śląsk nie otrzymał takiej pomocy, o jakiej marzył. Wydarzenia w Perle w Koronie również mają źródło w autentycznej historii, opierają się na kilku strajkach, bo jeszcze raz powiem, że Sól Ziemi Czarnej opowiada o powstaniu skierowanym przeciwko Niemcom, natomiast Perła w Koronie opowiada o strajku robotników w fabryce i co ciekawe, bo to jest już takie spojrzenie zabarwione bardzo mocno goryczą, opowiada o strajku przeciwko fabryce, którą rządzą Niemcy, ale jest broniona przez polską policję, bo to już się dzieje w Polsce lat 30. I rzeczywiście w latach 30. w kilku różnych fabrykach do takich strajków dochodziło, natomiast one miały różny przebieg i jakbyśmy tak precyzyjnie próbowali historię odtworzyć, to Kuc wykorzystuje fragmenty z różnych tych historii. Zresztą samo zakończenie filmu i film się rozgrywa kilka lat wcześniej niż ten najbardziej głośny strajk w kopalni Gisze, to jest rok 34, tam 37. To zwycięstwo górników w rzeczywistości okazało się tylko chwilowe. Później właściciele i tak zrobili z tą kopalnią, co chcieli. Tam są zmienione kilka szczegółów, na przykład rola, to też pewien paradoks historyczny, proszę zobaczyć, że rola związków komunistycznych została osłabiona, tych związków, które w rzeczywistości odegrały rolę, może dlatego, żeby tego filmu nie wpisywać w jakiś bieżący kontekst polityczny. Także nie można za bardzo tutaj odtwarzać historii po szczególe w tych filmach, ale dlatego, że to nie jest historia oficjalna. Dlatego, że to jest historia, można powiedzieć, pierwszoosobowa. Historia opowiadana przez człowieka należącego do tej grupy etnicznej, należącego do tej, w cudzysłowie, szeroko rozumianej rodziny i to jest jego historia, to jest jego opowieść. Autentyczna
tak bardzo, jak autentyczna jest jego jednostkowa pamięć, jak autentyczna jest pamięć kulturowa tych ludzi, a nie z perspektywy naukowej historiografii. I teraz wracając do tego pytania o autentyczność taką etnograficzną, antropologiczną. Ten film ukształtował w jakiejś mierze wizerunek Śląska, te filmy ukształtowały w jakiejś mierze wizerunek Śląska w polskiej kulturze. One są tak intensywne, tak sugestywne również pod względem wizualnym, że narzucają ten wizerunek i właściwie nie sposób mu się oprzeć.